Siemka, ja jestem Adacho i czy zastanawialiście się, co by było, gdyby turniej mocy odbył się w Dragon Ballu GT? W zasadzie, jak turniej by przebiegał, tutaj już każdy może napisać swój własny scenariusz, ale zgodnie z tym, co obiecałem ostatnio, komentarz kolegi Olisiaczka45 sprowokował mnie do tego, żebym może nie wymyślał przebieg turnieju, bo podejrzewam, że w Dragon Ballu GT też możemy mówić o jakichś innych wszechświatach, więc nasi bohaterowie pewnie dopiero wtedy dowiedzieliby się, że są częścią siódmego wszechświata, ale skupiłem się tutaj na składzie siódmego wszechświata na ten turniej mocy. No i można oczywiście sobie to ugryźć dwojako, ze względu na to, że tak jak już robiłem to w przypadku tego mojego poprzedniego filmu, nie wiem czy go widzieliście, odsyłam was do niego, Turniej Mocy 2, gdyby się odbył w Dragon Ballu Super, to jaki mielibyśmy skład? Wtedy układałem drużynę na podstawie ostatnich wydarzeń, czyli powiedzmy umówiliśmy się tak, że Turniej Mocy 2 dzieje się po ostatniej sadze i wtedy bierzemy pod uwagę te postacie, które żyją, które są silne i z których możemy sklecić jakąkolwiek drużynę. Tyle, że w Dragon Ballu GT sytuacja pod koniec, w zasadzie jeśli bierzemy pod uwagę ten prawdziwy koniec Dragon Balla GT, czyli 100 lat później, kiedy Pan jest już babcią i w zasadzie z postaci, które moglibyśmy brać pod uwagę jest Vegeta Junior i Goku Junior, trudno byłoby zrobić drużynę z 10 postaci, skoro tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto w tamtym świecie żyje, kto nie żyje, kto jest obecny, kto nie jest obecny. Więc uznajmy, że będziemy osadzać ten turniej mocy GT po końcówce sagi Smoków, czyli Goku odlatuje na Shenlongu i wyobraźmy sobie, że w tym momencie Goku odlatuje, a przylatuje Daishinkan i mówi: nie uwierzycie mi, ale mam dla was pojedną wiadomość. I nasi bohaterowie mają może nie 48 godzin, ale dajmy na to miesiąc albo tydzień na to, żeby zebrać 10-osobową drużynę na turniej mocy w Dragon Ballu GT. Kto by się tam zebrał? Kogo byśmy mogli wystawić? Zdradzę wam już teraz, że jeśli chodzi o porównanie tej drużyny, którą ułożyłem i tej drużyny, którą widzieliśmy oryginalnie w Dragon Ballu Super, większość jest inna. Ale zaczynamy sobie od, myślę, że postaci numer 1, która musi się w tej drużynie znaleźć, natomiast tak, Vegeta oczywiście jest w tej drużynie i fakt, że tutaj przedstawiłem go w formie SSJ4 jest tylko i wyłącznie zabiegiem kosmetycznym. Możecie pytać dlaczego? Bo mi się taki bardziej podoba, ok? Handlujcie z tym. Vegety SSJ4 prawdopodobnie na turnieju mocy byśmy nie zobaczyli. Czy to oznacza, że nie zobaczylibyśmy Vegety w ogóle? No nie. Chodzi o to, że Vegeta, co było potwierdzone pod koniec sagi Smoków, nie jest w stanie sam z własnej woli transformować się w Super Saiyanina 4. No a wiadomo, że Bulma nie weźmie generatora fal Boruca na turniej mocy, bo po pierwsze Bulma nie może się tam pojawić osobiście, a po drugie nawet gdyby się tam pojawiła osobiście, to generator fal Boruca, a nawet jeśli, to byłaby to ingerencja z trybun, więc generalnie byłoby to poza zasięgiem Vegety. Chyba że na przykład zrobilibyśmy tak, że turniej mocy odbyłby się po 2 miesiącach i w tym czasie Vegeta trenowałby SSJ4. W Dragon Ball Daima niby wytrenował SSJ3 tak po prostu po tym, jak zobaczył, że Goku to ma, więc kto wie, może. Natomiast ja tutaj zakładam, że Vegeta SSJ4 by nie miał. Tak, i Goku na tym turnieju mocy też nie ma. Wiem, że jest na miniaturce, ale to jest kwestia tego, żeby miniaturka była bardziej z jednej strony atrakcyjna, a z drugiej strony, żeby było jakieś zaskoczenie w trakcie tego filmu. No Goku odleciał na smoku, co wy od niego chcecie? Nie ma go. No ale okej, mimo wszystko Vegeta Super Saiyanin to jest to, co widzieliśmy maksymalnie w Dragon Ballu GT. Vegeta oczywiście w tamtym czasie miał SSJ2, SSJ3 Vegeta GT to jest coś, co jest tylko i wyłącznie w grach, albo w jakichś tam Heroesach, więc SSJ3 oficjalnie nie ma. No jest to dość problematyczne, że Vegeta nie miałby tej najsilniejszej transformacji, ale okej, mniej o nim, idziemy dalej. Gohan. Gohan oczywiście też znajduje się w tej drużynie, natomiast jedzie karetka po Gohana. O, przyjechała. Dlaczego po niego jedzie karetka? Gohan nie miał formy Ultimate w GT. I też kolega Olisiaczek tutaj, widz, który właśnie podsunął mi ten pomysł, zapytał też o to, jak by im poszło. Słuchaj, nie wiem dokładnie jak by im poszło, ale na pewno poszłoby im gorzej niż drużynie z Dragon Balla Super, chociaż nie wiem jak wyglądałaby sytuacja z innymi wszechświatami. Jeśli zakładamy, że to jest ten sam świat, więc na przykład Kabba, Kalifla i Kefla, Kaylee, Jiren, Kaylee, Kalifla i Kefla, tak, wiem, że to jest fuzja. I ci wszyscy inni wojownicy byliby na tym samym poziomie, co w turnieju tym oryginalnym,
Podejrzewam, że nasz skład odpadłby jako pierwszy, ewentualnie jako drugi, po 9. wszechświecie, ale już nie będę tutaj dyskutował na temat poziomów mocy. Gohan miał Super Saiyanina, najsilniejszy w zasadzie to był chyba kiedy Baby go przejął i mieliśmy i Vegetę przejętego, i Gohana, i Gotena, i Trunksa przejętych, w zasadzie wszyscy praktycznie byli przejęci. Ale biorąc pod uwagę, że Gohan w Dragon Ballu Super był w stanie przez te kilkadziesiąt godzin wrócić do formy Ultimate, w sensie przywrócić sobie ten stan, oczywiście też dzięki Piccolo, którego tutaj w zasadzie w Dragon Ballu GT w świecie żywych nie mamy. I do tego też przejdę, bo jest sporo postaci, które w Dragon Ballu GT nadałyby się do składu, ale biorąc pod uwagę, że nie robię tutaj jakiegoś, wiecie, miksu, że bierzemy pod uwagę trochę czasy z początku, trochę czasy ze środka, czasy z końcówki, albo w ogóle różne mieszamy światy, no bo w GT Piccolo jest tak naprawdę martwy i jest on przypisany do roli gościa, który strzeże porządku w zaświatach, w tym piekle w zasadzie, nawet nie tyle co w zaświatach. Więc z jednej strony można byłoby powiedzieć, ok, w sadze Super 17 widzieliśmy, że postacie z piekła wychodzą, więc jest to możliwe, żeby kogoś tam z tamtego wymiaru wyciągnąć, ale Piccolo myślę, że jest o tyle specjalnym przypadkiem, że to nie jest gość, który przebywa w piekle i chciałby sobie wyjść, tylko on tam ma robotę. Rozumiecie? On tam pracuje na etacie. To nie jest tak, że my mówimy, Piccolo, chodź, w sobotę mamy turniej mocy. On mówi, nie ma problemu i tak się nudziłem. No nie! On mówi, szef mnie nie puści. Nie, szef mnie nie puści, ja mam akurat teraz zapierdol w robocie. To, gdybyś widział, co tam się dzieje, Freeza z Celem, nie jestem w stanie ich nawet ogarnąć, nie jestem w stanie im przymówić do rozsądku, nie ma opcji, nie wyrwę się. Nawet wiem, że jest majówka, ale no przepraszam, nie zrobię tego. No i co? No i musimy szukać takiego Gohana i musimy też prosić Trunksa, który oczywiście też się nadaje do tej drużyny, ale widzieliśmy, że on nie ma nic innego ponad Super Saiyaninem. Natomiast widzieliśmy też w oryginalnym turnieju mocy i myślę, że gdyby to była taka sama saga, mówię tutaj o tym fanfikowym turnieju mocy w GT, gdyby to wyglądało podobnie chociaż jak w Dragon Ballu Super, czyli Saiyanie przekraczają swoje limity, większość Saiyan przekroczyła swoje limity podczas turnieju mocy, może Trunks włączyłby coś jeszcze. No Trunks powinien też mieć SSJ2, tylko wiadomo, Dragon Ball GT był bardzo skąpy, jeśli chodzi o rozdawanie transformacji Saiyanom poza Goku i Vegetą, nawet biorąc pod uwagę te transformacje albo jakieś tryby, które oni powinni mieć, no nie? Vegeta nie włączał SSJ2, mimo że powinien to mieć. Trunks myślę, że też zasługiwał na SSJ2, Gohan miał oczywiście Ultimate, też tego nie widzieliśmy, ale okej, idziemy dalej. Majub. Majub to jest potężny sojusznik i oczywiście oprócz poziomu mocy ma wiele przydatnych umiejętności, na przykład leczenie, regeneracja. Myślę, że tutaj też nie byłaby to tak duża regeneracja jak w przypadku Majin Buu, bo nadal jest to człowiek, który ma moce Majin Buu, ale chociażby zmienianie przeciwników w cukierki. Nie wiem, czy to w ogóle łamałoby zasady. Podejrzewam, że nie łamałoby zasad turnieju mocy, w którym nie można zabijać, bo Up by te postacie zmieniał w czekoladki, ewentualnie by absorbował ich moce. Więc tutaj Majub myślę, że jest takim ukrytym... Puszczam oczko do starych fanów. Ukrytym zagrożeniem dla Zeno. Tak naprawdę nie dla Zeno, ale dla innych wojowników, przeciwników na turnieju mocy, bo tak jak sam skład pod kątem tego poziomu mocy nie byłby na wysokim poziomie, to załóżmy, że Majub jest w stanie zaabsorbować taką Keflę, albo zaabsorbować na przykład Toppo i przejmuje ich cechy, a potem po turnieju mocy ich wypluwa i oni żyją dalej, więc zasady nie są złamane. Majub jest tajną bronią i uważam, że jego obecność na turnieju mocy byłaby niesamowicie przydatna, więc na niego zwróciłbym olbrzymią uwagę, ale idziemy dalej. No jest jeszcze jeden Saiyanin, którego nie wymieniłem, w zasadzie no jest jeszcze dwójka, ale zaczynam od Gotena. Maksymalnie Goten miał Super Saiyanina. Goten jest akurat z tej grupy, którą wymieniłem, najsłabiej wytrenowany i przepraszam fanów Gotena, ale no, nie mamy nic lepszego obecnie, nie mamy chyba nic lepszego. Nadal jest to Saiyanin i szczerze mówiąc biorę go do drużyny ze względu na to, że ma on geny Saiyanina i jest on w stanie się wzmacniać w trakcie walki i też prawdopodobnie przyparcie Gotena do muru sprawiłoby, że obudziłby w sobie jakąś nową moc. No to jest ta genetyka Saiyan, która sprawia, że nie można ich skreślać i wiem, że pod pewnym względem napychanie drużyny Saiyanami albo jakimiś hybrydowymi Saiyanami to jest... To może być pod pewnym względem nudne, no ale my chcemy wygrać ten turniej, tak? My tam nie jedziemy na wycieczkę. Aż mi się przypomniała ta mowa Grosickiego w szatni. Ty grałeś kurwa w National Team USA. No to a ty strzeliłeś gola w pucharze Tymbarka. No
trochę wiary w tę drużynę. No idziemy dalej. Pan niestety nie ma Super Saiyanina. Mówię, nic lepszego nie wyciągniemy, ale i tutaj chcę, powiedzmy, wyciągnąć moją dziką kartę i rzucić ją w kierunku Pan. Dlaczego akurat w kierunku Pan? Bo uważam, że było kilka momentów w historii, kiedy Pan powinna była włączyć Super Saiyanina. Jest wręcz dla mnie niepojęte, że twórcy nie zdecydowali się na coś takiego. I ja rozumiem dlaczego, bo nawet jeden ze scenarzystów, producentów Dragon Balla GT powiedział, że zamysł tej serii był taki, że Pan nie może włączyć Super Saiyanina, bo oni chcą, żeby ona była ratowana przez dziadka. Czyli Pan po prostu była taką damą, którą trzeba ratować. Nie wiem, czy mogę mówić damą, skoro ona, nie wiem ile miała, tam 14 lat, czy ileś? Okej. Uważam, że jeśli ten turniej mocy by się odbył, to Pan na 99% podczas tego turnieju mocy odblokowałaby Super Saiyanina, bo to jest coś, co zostało sztucznie wstrzymane w oryginalnej serii. Jeśli oni naprawdę chcieli zrobić tę serię popularną i nie mieli w ogóle żadnego skryptu Toriyamy, który by ich blokował, okej, Super Saiyanin 4, super. Gogeta jak najbardziej. Ale cholera jasna, no dlaczego inne postacie nie dostały jakichś innych transformacji, nawet nie tyle co innych, zupełnie innych transformacji, pokroju, nie wiem, Gohana Beasta, ale Pan SSJ, no to jest coś, co, okej, w pierwszej sadze, nawet gdyby tego nie było, rozumiem ze względu na to, że oni podróżowali we trójkę i Goku mógł ratować Pan, ale później, w sadze Baby'ego, w sadze Cool, bez sensu. Pan dostaje SSJ ode mnie, ale jeszcze nie na tej grafice, więc widzicie ją w bazowej formie. I tutaj chcę zrobić małą przerwę. Bo teraz spójrzmy na postacie, które mogłyby się znaleźć w tym składzie, bo są silne. Okej, w dużej mierze są to postacie antagonistyczne, więc tutaj trzeba byłoby trochę, wiecie, namówić ich, jakąś obietnicę im złożyć, tak jak Goku złożył Freezie, że go wskrzesi. Ale spójrzmy na to, jakie postacie są silne. Nawet jedne z najsilniejszych postaci w ogóle w historii Dragon Balla GT. Smoki, czyli te Shadow Dragons, smoki cienia. Wszystkie nie żyją. Nuowa by się nadał oczywiście. Nuowa był świetnym gościem i na pewno nie trzeba byłoby go namawiać, ale Nuowa został zabity przez syna. A potem syn pochłonął wszystkie inne kule i też został pokonany przez Genkidamę, więc generalnie smoki nie żyją. No, nie można ich poprosić o pomoc. 17. No super, 17 był silny, nawet Super 17 był super silny, ale Super 17 też został zniszczony. Więc 17 oryginalny został zniszczony, i też Hellfighter 17 został zniszczony. W momencie, kiedy Super 17 został zniszczony. Więc nie mamy w ogóle 17 w tym świecie. Okej, trudno, idziemy dalej. Krillin, Roshi, Tenshinhan, Chaozu, Yamcha, Ziemianie. Sorry, to są dziadki. Rozumiem, że w Dragon Ballu Super mieliśmy Roshiego, który był mega dziadkiem i on się jakoś tam wytrenował i byłby w stanie pomóc, ale w Dragon Ballu GT oni w ogóle nie brali udziału w akcji. I to też jest czynnik, który biorę pod uwagę, bo tak jak w Dragon Ballu Super mamy Krillana, Roshiego, nawet Tenshinhana, to są postacie, które gdzieś tam są w historii wrzucane. W sadze Resurrection of F Roshi też nawet brał udział w akcji. Wiem, że to było później, ale w sadze Moro Ziemianie brali aktywny udział w akcji i byli przydatni. A w Dragon Ballu GT Krillin sobie chodzi z wąsem siwym, w kapeluszu jakimś, Roshi to już w ogóle założył jakieś okulary niby do Flamingo, Yamcha, Tenshinhana, Chaozu w ogóle ma już zmarszczki. Przepraszam, oni mogliby być przydatni, ale no mógłbym tutaj Chaozu, Tenshinhana wrzucić, ale chciałem trochę tutaj wykorzystać postacie, które powiedzmy, że są bardziej w kwiecie wieku. Wiadomo, Saiyanie się wolniej starzeją, więc szukamy dalej. Ziemian, przepraszam, ale ignoruję. Rildo na pewno byłby problematyczny ze względu na to, że nawet Goku powiedział, że jest silniejszy niż Buu, co jest mocną deklaracją. Natomiast Rildo nie żyje. Więc niestety Rildo tutaj do drużyny nie możemy wrzucić. Baby mógłby się przydać, gdyby tak Baby'ego oswoić i wyobraźcie sobie, żeby przejmował ciała innych wojowników podczas turnieju mocy i na przykład by, nie wiem, ranił się w nich, albo by wyskakiwał poza arenę, jakimś cudem by potem wracał. No to byłoby ciekawe, gdyby Baby był, ale Baby został wciśnięty w słońce, niestety Baby nie żyje, więc niestety nie możemy go wrzucić. Bracia Para. Nie wierzę, że biorę ich pod uwagę, ale w zasadzie właśnie nie biorę ich pod uwagę, albo brałbym ich pod uwagę, gdybyśmy mieli 20 miejsc w turnieju mocy, a nie 10 w tej drużynie, bo bracia Para to jest raczej skład, który działa w drużynie. Ich jest 3, nie? Gdybym miał brać jakiegoś tam Bon Para samego, no to on raczej bez swoich braci nie zrobiłby za dużo.
Ich siła leży w drużynie, więc braci para nie biorę ze względu na to, że wolę wziąć 3 inne postacie, niż 3 miejsca zapełniać braćmi para. No i tak jak mówiłem, Piccolo nie dostaje wolnego od szefa, zostaje w robocie, także Ledzik, że tak powiem, Ledzik. Pokonany został przez Goku Super Saiyanina, okej, ale wcześniej powalił bazowego Trunksa i poprzysiągł, że następnym razem wygra. Poza tym wydawał się skory do pomocy, w sensie wydawał się gościem, który może nie byłby jakoś szczególnie zainteresowany od razu braniem udziału w tym turnieju, natomiast myślę, że dałby się namówić. To był gość, który wykonywał tylko swoją robotę, więc fakt, że walczył z Goku i naszymi bohaterami, to była raczej kwestia tego, że zapłacił mu Donkey wtedy za to, żeby był jego ochroniarzem, ale Goku nie był przez niego nienawidzony. No nie, Ledzik mógłby normalnie brać tutaj udział, chociaż chcę zwrócić też uwagę na jedną rzecz. Ledzik walczył mieczami. I na pierwszy rzut oka można byłoby powiedzieć, okej, miecze są niedozwolone, więc Ledzik traci tutaj dużo swojego potencjału militarnego, że tak powiem. Natomiast, jeśli sobie przypomnicie, Ledzik tworzył te miecze sam. To była magiczna materializacja, której Ledzik używał, żeby tworzyć te miecze, więc tak jak na przykład Magikaio, ten niebieski wojownik z 4. Wszechświata, robił sobie nożyczki i chciał odciąć uszy Dyspo, to było dozwolone, bo to była część jego ciała. Więc w przypadku Ledzika nie ma absolutnie żadnego problemu, może używać tych mieczy i myślę, że tutaj bez problemu w tej drużynie by się znalazł. Ale idziemy dalej. Android 18. Myślę, że tutaj jest to akurat dość naturalne, żeby ją wrzucić do drużyny, bo ona może się starzeć fizycznie, ale ona w ogóle się nie męczy. Więc ta kwestia, powiedzmy, wytrzymałości, która z wiekiem powinna spadać, w przypadku androidów nie występuje. I chcę tutaj też na jedną rzecz zwrócić uwagę dodatkowo. W Dragon Ballu Super, powiedzmy, że dostaliśmy lekki retcon, czy mogę użyć tutaj tego słowa, no lekkie zaktualizowanie sposobu działania androidów. Bo przed Dragon Ballem Super utarło się przeświadczenie, że androidy nie mogą się wzmacniać, bo nie korzystają z ki i one mają stałą moc, nie robią się silniejsze, nie mogą trenować, ale też nie robią się słabsze. W Dragon Ballu Super widzieliśmy, że 17 mógł normalnie trenować. Podejrzewam, że ze względu na to, że trenował swoją ludzką stronę, no nie? Ale jeśli mielibyśmy brać pod uwagę, powiedzmy, tę starszą wersję, która w Dragon Ballu GT powinna obowiązywać, bo jest to kontynuacja Dragon Balla Z, to 18, okej, nie może być silniejsza, ale nie może być też słabsza. Więc z wiekiem nie powinna ani słabnąć, ani tracić potencjału, jeśli chodzi o jej siły. Nadal ma ten moduł, który sprawia, że ma nieskończoną energię, więc widzieliśmy 18, która pomogła w walce z Super 17, zatem do mojej drużyny ona trafia. I 2 ostatnie miejsca, uwaga, to jest, myślę, że tutaj dla niektórych będzie to ekscytujący dodatek, bo chyba, że pamiętacie, kto był na miniaturce. Frieza i oczywiście Cell. Frieza i Cell jako dynamiczny duet z piekła, widzieliśmy, że oni byli w stanie w tym czasie, kiedy przebywali w piekle, nawet opanować jakieś kombinacje specjalne. To nie było tak, że to była dwójka indywidualności, która walczyła z Goku. Oni tworzyli duet. Więc tak jak mamy duet na przykład Gotena i Trunksa, którzy są w stanie robić fuzję, albo nie wiem, mieliśmy duet 17 i 18 podczas oryginalnego turnieju mocy, Frieza i Cell, pod pewnym względem byłoby to trudne, żeby ich ściągnąć, ale to nie jest sytuacja jak z Piccolo, to już wytłumaczyłem. Oni są w stanie wyjść z piekła, są w stanie dostać przepustkę. Nie są oni tam potrzebni na co dzień, tak jak Piccolo. Tylko że problem polegałby na tym, że tak jak mieliśmy oryginalnie Freezę, którego Goku i Vegeta i ktokolwiek inny byłby w stanie w razie czego spacyfikować, gdyby ten chciał zdradzać, no to w przypadku Freezy i Cella byłoby już trudniej, gdyby oni się zaczęli zmawiać i zaczęli współpracować w taki sposób, żeby zdradzić naszą drużynę. Więc na pewno to byłoby trudniejsze do ogarnięcia, ale biorąc pod uwagę, że podejrzewam, że Frieza i Cell chcieliby wskrzeszenia, to oczywiście nie byłoby im na rękę, żeby 7. Wszechświat przestawał istnieć, to ja bym chętnie ich tutaj zobaczył, ze względu też na umiejętności Cella. Frieza to, co na turnieju mocy był w stanie zrobić, to widzieliśmy wszyscy, ale Cell, regeneracja, korzystanie z technik, które chociażby też znał Goku, Taioken, Kamehameha, Makanko Sapo, wszystko to, co nasi bohaterowie, powiedzmy, zapewnili mu w tym DNA, które Cell miał w sobie, niesamowite, no i też sajańskie geny. Kto wie, może Cell też podczas turnieju mocy osiągnąłby jakąś swoją wersję Super Saiyanina 2, więc wszystko jest otwarte. Mam nadzieję, że trochę rozbudziłem waszą wyobraźnię. Jeśli są postacie, które tutaj do tej drużyny byście wrzucili za kogoś,
Piszcie śmiało, jestem ciekaw waszych propozycji. To jest moja drużyna, jak widzicie, 4 postacie oryginalnie z te, które były w Dragon Ballu Super w Turnieju Mocy, powtarzają się tutaj, ale 6 to jest nowy dodatek. Oczywiście Trunks, Goten to są postacie, które też już znaliśmy w Dragon Ballu Super, natomiast w końcu oni dorośli, więc mogą się wykazać. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Jeszcze raz dziękuję za pomysł koledze Olisiaczkowi. Możecie zostawić suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na wasze komentarze. Być może macie jakieś dodatkowe pomysły. Nie wiem, turniej mocy. To jest fajne, żeby układać taką drużynkę. Powiem wam, że jest satysfakcjonujące jest robienie takich filmów, ale na przykład turniej mocy, gdyby był w Dragon Ballu klasycznym. Nie, dobra, nieważne. Myślę już sobie na głos. Miłego dnia wam życzę. Dziana.